Kolejny piękny szkocki letni dzień. Właśnie przyjechała poczta, więc może są prezenty. O, prezenty jadą gdzieś dalej. Zobaczymy, co tam się udało dostać. Jak widzicie, jest ulewa, burzowo, mega ciepło. Siedzę w garażu i coś tam robię. Co właściwie robię? Męczę tą półkę pod sufitem, żeby było gdzie upchnąć CB radio, system audio, głośniki, jakieś tam lampki, inne rzeczy. To są głośniczki Kenwooda. One będą używane do CB radia. Jest stare radio. To jest nowy Kenwood. Taki bazowy, ale wystarczy. Męczyłem się trochę z kablami, żeby je poprzeciągać słupkami pod dach, ponieważ tutaj wszędzie są ponaklejane na gąbeczce tapicerki. Więc najpierw to trzeba zedrzeć, potem jakoś przełożyć, a na końcu przykleić. Pierwsza wiązka kabli jest poprowadzona w tym słupku i idzie do tylnych głośników. Tą samą drogą również idzie zasilanie główne do urządzeń nad deską. Z kolei sygnał do przednich głośników w drzwiach zamierzam poprowadzić słupkami A. Jest to bardzo trudne, bo mają one symboliczną grubość, więc jest tam mega ciasno. W słupku od strony pasażera jest dodatkowo poprowadzony kabel antenowy aż pod sam błotnik. No i tak to wygląda w połowie mojej pracy. Otwory na zewnętrzne głośniki do CB radia już są przygotowane, jak widzicie. A właśnie, po lewej stronie będzie zrobiona kieszeń na CB radio, żeby można je było wyciągnąć wedle potrzeby. Pasażer dla odmiany będzie miał w zasięgu system audio, a po środku planuję lusterko wewnętrzne. Teraz zerknę na pocztę, bo wciąż czekam na oświetlenie LEDowe, którego nie znam dokładnych wymiarów. Planuję 2 lampki wewnątrz i naprawę tego, co jest na zewnątrz, z boku bagażnika dachowego, tego zewnętrznego. To jest oryginalna lampka klimatyczna, była ona po środku, oryginalna z Żuka, ale w związku z tym, że przeprojektowałem wszystko, nie ma już miejsca na nią. O, dalej pada. Zresztą była niewydajna, ale ma fajny klimat, to sobie zostawię ją na pamiątkę. Wciąż pada, więc jeszcze chwilę Was pomęczę koncepcjami. O, tutaj głośnik, ale najpierw zanim one siądą na swoich miejscach, muszę nakleić Sky, a jeszcze go nie mam. I będą one się mniej więcej licować z tymi daszkami. O tak. Dobra, wygląda na to, że przestało padać, więc idę kuknąć, co tam przyszło z poczty i lecimy z robotą. Ok, powiedzmy, że przestało już padać, więc mogę Wam pokazać, co przyszło w paczkach, co nowego do Żuka. A więc, po pierwsze przyszły zawleczki do zawieszenia, zestaw praktycznie niezbędny w Żuku przy pracach nad zawieszeniem. Po drugie przyszły te LEDowe paski, o których wspominałem. Jest ich kilka sztuk, więc pewnie coś zostanie na zapas. Po trzecie przyszedł Sky, ten materiał do klejenia półeczki u góry. To nie jest 100% pasujący kolor, taki kremowy, który mi się po prostu spodobał, ale myślę, że to będzie właśnie dość dobrze grało razem. Być może nawet ten oryginalny kolor był podobny, ale wieki fajki zrobiły swoje. Na pewno nie będzie rozpraszać to zbytnio kierowcy, a jest eleganckie. Tak myślę. Nie mam jeszcze kleju, żeby ten materiał przykleić do półeczki. Zresztą nad półeczką i kablami jeszcze pracuję. Pokażę Wam jedno z tych pasków LEDowych, jak to świeci, jak to wygląda. Oto mój prymitywny powerbank na każdą okazję. Światełka działają ładnie, a do tego są wodoszczelne. Chwila, moment. Cyk. Kamera tego nie łapie, ale światło jest bardzo jasne, choć w troszkę trupim kolorze. Myślę, że 2 porządnie doświetlą wnętrze z przodu, tym bardziej, że tam już jest listwa za plecami kierowcy i pasażera, a strona pasażera będzie obsługiwana niezależnie. Dobra, teraz Wam pokażę oświetlenie bagażnika dachowego, przy którym też będziemy grzebać. O, jaskółka. Podobno jaskółki w garażu przynoszą szczęście, nie wiem, ale fajnie by było. No bo w takim razie jest szansa, że może to auto w końcu skończę. Zobaczymy. A jakby ktoś pytał, to oko już ok, doszedłem do siebie, także działam dalej. Mamy połowę lipca, więc to ostatnie dni, kiedy coś robię, potem wakacje i wracam do pracy w sierpniu.
Mam przygotowane kilka filmików do wrzucenia z postępem. Niestety nijak nie miałem ich wrzucić, ponieważ mamy walnięty internet po ostatniej burzy. Powinien być naprawiony jutro bądź pojutrze, więc wrzucę drugi filmik. A ten, który teraz nagrywam, to już chyba będzie, myślę, że gdzieś 5. materiał. No ale kiedy się ukaże, pewnie jakoś wczesną jesienią, wrzesień czy coś takiego. Założę się, że Żuk jeszcze nie będzie jeździł. Miło mi relacjonować Wam moje postępy. Może te filmiki są troszkę monotonne i nudne, no ale takie są. Co ciekawego można zrobić z niejeżdżącym autem. Może komuś coś z tego, co robię, się przyda albo spodoba w pracach nad swoim autem, mam nadzieję. Chciałbym, żebyście mieli na uwadze, że jestem mechanikiem amatorem, więc codziennie się uczę. Staram się wszystko robić jak najlepiej. Jeżeli coś robię źle lub niezgodnie ze sztuką, nie robię tego z premedytacją, tylko po prostu być może dlatego, że nie mam warunków, sprzętu lub czegoś nie wiem. Ale jest to przydomowy garaż i warunki są przydomowe, a ja staram się zrobić to auto, żeby było bezpieczne, solidne, po prostu dobre. A co do wideo, no jestem laikiem w tych sprawach. Robię to wszystko najlepiej jak umiem, dla zabawy. Jeżeli ktoś oczywiście ma jakieś uwagi, proszę o komentarz. A mam nadzieję, że coś Wam się spodoba, że docenicie moją pracę. Dzięki. And while Carol cracks on, if you're even thinking about it, hit that button. And if you've already subscribed, why not hit the bell? All right, no more raving. It's back to Carol. Pasuje idealnie do krzywizny. Dzisiaj 12 lipca, chciałem Wam pokazać gadżet. Ten gadżet, na którym pracowałem ostatnie kilka dni. Jest, udało się, gotowe. Zajebiście się jaram. Jest w końcu party bus. Sobota, 13 lipca, wietrzny dzień, pewnie to słychać. Wczoraj zrobiłem sobie nocne manewry. Poszedłem wykończyć tą półeczkę, którą robiłem. Był też taki plan, żeby podkleić elementy deski, ten Sky stary, który odchodził. Oczywiście skończyło się jak zawsze, czyli zamiast robić silnik, zająłem się czymś innym. Zdarłem to wszystko do zera i pracuję dzisiaj nad deską rozdzielczą i ogrzewaniem. To są stare elementy, elementy deski rozdzielczej. Sky. Drugi Sky. To jest ta półeczka, ona zawsze śmiesznie
Jak widzicie, powiedzmy, że nadgryziona zębem czasu. Gdy włączałem nawiew, to te wenty tutaj również podnosiły ten sky do góry. Teraz już widać czemu. Raczej z tego nic nie będzie. Deska na ten moment wygląda tak, jest wszystko zdjęte, wyczyszczone wstępnie, to jest wszystko luźne. Nie ma tutaj tragedii, bym powiedział. Jest taki troszeczkę szalony, żeby zrobić to troszkę ładnie, żeby to zrobić. Wykończyć to prawdziwym drewnem. Nie wiem co do koloru i w ogóle. Natomiast grubość tego drewna stworzyła mi troszkę inny problem, ponieważ to są oryginalne wenty do deski rozdzielczej, nawiewu na szybę. Widzicie ten gwint, który to trzyma do kupy, nawet przy maksymalnym wyciągnięciu jest po prostu za krótki. O, to jest ta deska na wykończenie. No nie złapie to, nie siądzie po prostu, deska jest za gruba, to jest za, więc jest inna koncepcja. Buduję nawiew całkowicie od nowa, także stare dziury, tylko jedna ta od kierowcy będzie wykorzystana, ta nie, bo jest za daleko. Nawiew będzie taki bardziej jak we współczesnych samochodach. Mam części, o tutaj jest rura prawidłowa do ogrzewania, taka rura Spiro. Są też części kanalizacyjne, oczywiście różne tipi z kolanka, to wszystko się przydaje w motoryzacji zwykle. No i stare nagrzewnice. Myślę, że coś z tego wyrzeźbię. Taki jest plan na sobotę, będę zdawał relacje. Pewnie za chwilę zobaczycie, co z tego wyszło. Sam jestem ciekaw. Jeszcze kupa roboty przede mną oczywiście. Pozdrawiam, hej. And that's all from us until after Christmas. 2020 is going to be a massive year for the channel. We'll be adding new retro vehicles to the ranks, doing the Zwomble Rally in the Żuk party bus, and both vans will be doing all sorts of challenges. And who knows, we might even get that Pontiac engine in the Yellow Cavalier. So, Wesołych Świąt. Thank you for watching. And as always, please consider subscribing.